Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z prostym przepisem na deser, który bardzo łatwo dostosować do swoich upodobań. Tym razem na nasze stoły trafi ciasto rurociąg składające się z kremu budyniowego, rurek z kremem i maślanych herbatników. A wszystko to pod słodką warstwą kremu orzechowego. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta bez pieczenia. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od budyniu, który posłuży mi za bazę kremu. Do dużego rondelka przelewam około 500 ml mleka i dodaję do niego 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do rozpuszczenia cukru, a następnie podgrzewam przez kilka minut na średnim ogniu do chwili, kiedy płyn zacznie się lekko gotować. W międzyczasie zajmuję się resztą składników. Do pozostałych 500 ml mleka dodaję 4 duże żółtka, 80 g mąki pszennej, taką samą ilość skrobi ziemniaczanej i 2 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub cukru z wanilią. W przypadku cukru dodajcie go razem ze zwykłym do podgrzewanego mleka. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do uzyskania jednolitego płynu. Z tak przygotowaną bazą wracam na kuchenkę. Jeśli mleko zaczęło już lekko bulgotać, zmniejszam grzanie pod rondelkiem na niskie i stale mieszając dodaję zawartość dzbanka do gorącego mleka. Po uzyskaniu jednolitego płynu zwiększam grzanie z powrotem na średnio niskie i gotuję przez kilka minut do uzyskania gęstego, gładkiego budyniu. W trakcie gotowania nie przerywajcie mieszania, bo masa łatwo przybiera do dna i nie jest trudno ją przypalić. Jeśli tak się stanie, całość nabierze gorzkiego smaku, a wtedy trzeba będzie przygotować budyń od nowa. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji zdejmuję rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do szerokiego, płaskiego naczynia. U mnie jest to naczynie żaroodporne, ale równie dobrze sprawdzi się szeroki talerz. Chodzi tylko o to, żeby rozłożyć budyń cienką warstwą, która szybciej wystygnie. Wierzch gotowego budyniu przykrywam folią spożywczą, która zapobiegnie utworzeniu się na nim nieprzyjemnego grubego kożucha i odstawiam całość do całkowitego wystudzenia. Jeśli chcecie, budyń możecie przygotować dzień wcześniej. Pamiętajcie tylko, żeby wyjąć go z lodówki kilka godzin przed przygotowaniem kremu. Kiedy budyń osiągnie temperaturę pokojową, zabieram się za przygotowanie kremu. Do dużej miski przekładam 200 g miękkiego masła i ucieram je przy pomocy miksera do uzyskania jasnej i puszystej masy. Tłuszcze budyń muszą być w zbliżonej temperaturze, dlatego pamiętajcie o wyjęciu masła z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki, a następnie zaczynam dodawać wystudzony budyń. Robię to powoli, po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie ucieram zawartość naczynia przed dodaniem kolejnej porcji. Krem najlepiej byłoby przygotować w mikserze stacjonarnym, ale jak widać ręczny też daje radę. Musicie się tylko liczyć z tym, że zajmie to chwilę, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Od czasu do czasu warto kolejny raz oczyścić ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki. Da Wam to pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno i pozwoli ocenić, czy krem wyszedł gładki. Po dodaniu całego budyniu krem może wydawać się dosyć rzadki, ale spokojnie, po nocy w lodówce powinien się bez problemu zestalić. Gotowy krem budyniowy na chwilę odstawiam i zabieram się za składanie ciasta. Na dnie blaszki o wymiarach 18 na 28 cm układam herbatniki, które posłużą nam za spód deseru. Spód blaszki wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, możecie całą blachę wyłożyć papierem. Ciastka postarajcie się ułożyć najciaśniej jak to tylko możliwe, dzięki temu krem nie będzie się przyklejał do spodu blaszki.
Na herbatniki wykładam około połowę kremu budyniowego i bardzo ostrożnie rozprowadzam go przy pomocy silikonowej szpatułki po całej powierzchni. Jeszcze przed rozprowadzeniem kremu rozłóżcie go tak, żeby pokrył jak największą powierzchnię. W ten sposób przygniecicie herbatniki, przez co znacząco zmniejszycie ryzyko, że przesuną się w trakcie rozprowadzania kremu. Po wyrównaniu kremu budyniowego układam na nim około 300 g rurek. U mnie są to rurki z nadzieniem orzechowym, ale równie dobrze może być to nadzienie śmietankowe, kakaowe, a nawet i pistacjowe. Nie ma to dużego znaczenia. Pamiętajcie tylko o odpowiednim dobraniu polewy do nadzienia ciastek, których użyjecie. Rurki rozkładam w taki sposób, żeby całkowicie odcięły dwie warstwy kremu, ale jeśli chcecie, użyjcie ich mniej. Wasz wybór. Na warstwę rurek wykładam resztę kremu budyniowego i rozprowadzam go najrówniej jak to tylko możliwe, tworząc w ten sposób równe podłoże dla ostatniej warstwy herbatników. Im lepiej to zrobicie, tym ładniej będzie się prezentować góra, dlatego warto się do tego przyłożyć. Na wyrównany krem wykładam drugą warstwę herbatników, po czym delikatnie dociskam je do kremu, żeby dobrze je przykleić i ewentualnie wyrównać. Na całe ciasto zużyłem 270 g maślanych herbatników, ale ich ilość może zależeć od ciastek, których użyjecie. Na tak przygotowane ciasto wylewam 200 g lekko podgrzanego kremu orzechowego i uważnie rozprowadzam go przy pomocy silikonowej szpatułki po całej powierzchni herbatników. Zróbcie to na tyle ostrożnie, żeby nie poprzestawiać ciastek. Oczywiście zamiast kremu orzechowego możecie wybrać polewę z czekolady i śmietanki, krem z pastą pistacjową, a nawet i po prostu ubić trochę śmietanki z mascarpone. Wszystko zależy od nadzienia rurek, które wybraliście. Na końcu posypuję ciasto jeszcze odrobiną blanszowanych, grubo mielonych orzechów laskowych. Nie używam ich dużo, około 40 g powinno wystarczyć. Ten dodatek też łatwo dopasować do nadzienia rurek, więc możecie zaszaleć. Tak przygotowane ciasto odstawiam do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia kremu budyniowego i polewy. Następnego dnia nie pozostaje już nic innego jak pozbyć się boków blaszki, folii rantowej i kroić ciasto w kawałki. Niesamowicie gładki, subtelnie waniliowy krem stanowi świetne tło dla pochodzącego z rurek i kremu wyraźnego smaku orzechów. Lekko słone herbatniki wprowadzają do całości przyjemną maślaną nutę, a chrupiące od czasu do czasu orzechy przełamują strukturę deseru. Bardzo proste ciasto, które nie wymaga zbyt dużo pracy, a do tego łatwo je dostosować do swoich upodobań. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał, życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!